Witam Państwa bardzo serdecznie w Kartuzach, stolicy Kaszub. Dziś przejdziemy się po tym mieście, zbadamy jego historię oraz zabytki. Znajdujemy się właśnie przed jeziorem klasztornym oraz kolegiatą kartuzką. Szanowni Państwo, miasto jest jeszcze położone nad 3 innymi jeziorami, m.in. klasztornym Małym, Karczemnym oraz Mielenkiem. Jest to pierwszy film w 2025 roku, który nagrywamy zimową aurą. Chyba są to ostatnie zimowe dni w tym roku. Jest dzisiaj 4 styczeń i temperatura minus 7 stopni. Szanowni Państwo, zapraszam do oglądania. Kartuzy są jedną z najpiękniejszych części Szwajcarii kaszubskiej. Leżące na Kaszubach w terenie geograficznym Pomorza Gdańskiego, Kartuzy i gmina Kartuzy znane są również z tego, że są mianowane jako stolica Kaszub, tak? Wtedy Morze Wieś Osada znajdowało się z dala od szlaku bursztynowego i niewiele archeolodzy znaleźli tutaj pozostałości po mieszkańcach. Jesteśmy przy pomniku, który ma wyryty napis Stat crux dum volvitur orbis, co znaczy stoi krzyż tak długo, jak ziemia się obraca. Sentencja, która przypomina nam o tym, że krzyż Chrystusa jest jedyną drogą do zbawienia. A teraz przejdźmy dalej z historią miasta. Historia miasta sięga XIV wieku, kiedy to w 1381 roku sprowadzono tutaj zakonników Kartuzów pod przewodnictwem pierwszego przeora Johannesa Deterhusa z Saksonii. Kościół, mimo licznych przebudowań, stoi do dziś i jest jedną z najcenniejszych atrakcji miasta. Sami zakonnicy kartuzscy słynęli z hasła Memento Mori, czyli pamiętaj o śmierci, które stało się jednym z głównych haseł średniowiecza. A teraz przejdziemy się tak zwaną Aleją Filozofów. A legenda głosi, iż ścieżką tą spacerowali głęboko zamyśleni zakonnicy kartuzscy, prowadząc w spokoju swoje rozważania filozoficzne. Stąd jej nazwa Aleja Filozofów. Ostatni kartuzski zakonnik, ojciec Kazimierz Nicz, zmarł 18 października 1850 roku w ostatnim i jedynym zachowanym do dziś eremie. W 1818 roku wieś Kartuzy stała się stolicą powiatu, gdzie znajdowały się wszystkie ważne instytucje państwowe, jak starostwo, sąd grodzki, więzienie, urząd skarbowy, powiatowa komenda policji, bank, urząd pocztowy oraz inne. Popularne miejsce spacerów kartuzian to Gaj Świętopełka i Wyspa Łabędzia, które usytuowane nad jeziorem klasztornym Małym obecnie trasą prowadzi przyrodnicza ścieżka edukacyjna, a na polanie tuż przy wyspie znajdują się rozległe pola biwakowe. Pierwsze wzmianki o górze Spiczastej pochodzą już z XVII wieku. Przed wojną znajdowała się tam wieża widokowa, która niestety nie przetrwała do naszych czasów. Obecnie na szczycie góry znajduje się kapliczka Świętego Krzyża, która przyciąga turystów i pielgrzymów.
miejscowa legenda, która opowiada, że z tej kapliczki do klasztoru wiedzie podziemny tunel. Jednym z najcenniejszych zabytków Kartuz i miasta Kartuzy oraz gminy Kartuzy jest kolegiata kartuska. Wybudowana w XIV wieku, jest to świadectwo działalności zakonu Kartuzów na tych terenach. Szanowni Państwo, charakteryzuje tą kolegiatę dach w kształcie trumny. W 1825 roku po kasacie klasztoru Kartuzów decyzją administracji kościelnej rozebrano dawny kościół parafialny świętej Katarzyny, znajdujący się na nieistniejącym już cmentarzu. Dach w kształcie trumny symbolizuje hasło Kartuzów, czyli memento mori, pamiętaj o śmierci. Dlatego wiek od trumny. Tutaj mamy dawny reflektarz, czyli jadalnię zakonną. A tutaj jest święty Brunon, patron Kartuz. 6 października w Kartuzach obchodzony jest Dzień Świętego Brunona, czyli wielkie huczne święto, ponieważ jest to dzień patrona miasta. Na placu Świętego Brunona przy ulicy Klasztornej znajduje się kapliczka poświęcona ku czci świętemu, która jest z 1731 roku, a została zniszczona w czasach wojny i odbudowana po niej i stoi do dziś. Sam święty Brunon to niemiecki filozof, teolog i uczony, urodzony w 1030 roku. Wnętrze świątyni zdobi XVII-wieczny ołtarz pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Warto zwrócić uwagę na wahadło zegarowe przy głównym wejściu, gdzie widnieje nad nim tak zwany anioł śmierci, który symbolizuje ulotność życia. Jest legenda, że jeżeli anioł śmierci, czyli ten zegar, zatrzyma się nad osobą pod nim, czeka go rychły koniec. Na terenie kościoła znajduje się jeszcze erem, czyli pustelnia, w której zmarł ostatni Kartuz, ojciec, o którym Wam wspominałem, oraz budynek gospodarczy, który dawniej był browarem i produkował piwo oraz inne trunki właśnie w tym miejscu, ponieważ, jak wiadomo, mnisi nie zawsze zajmowali się tylko modleniem. Święty Brunon, urodzony około 1030 roku w Kolonii, a zmarły 6 października 1101 roku, był niemieckim filozofem, teologiem oraz założycielem zakonu Kartuzów. Jako mistrz szkoły katedralnej w Reims kształcił elity średniowiecznej Europy. Po intensywnym okresie naukowym i działalności kościelnej odkrył powołanie pustelnicze. Porzucił dotychczasowy tryb życia i wraz z towarzyszami założył erem w Alpach francuskich, niedaleko Grenoble.
dając początek zakonowi pustelniczemu Kartuzów. W 2002 roku święty Brunon został ogłoszony patronem miasta Kartuzy. Memento Mori widnieje na zegarze słonecznym umieszczonym na zewnętrznej ścianie prezbiterium. Wnętrze świątyni zdobi renesansowy ołtarz główny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z początku XVII wieku. W ołtarzu znajdują się figury świętego Jana Chrzciciela, świętego Hugona i świętej Marii Magdaleny, a także obrazy ukrzyżowania i wniebowzięcia. Na ścianie prezbiterium umieszczono skórzane kurdybany. Są trofeami króla Jana III Sobieskiego spod Wiednia. Warto zwrócić uwagę na niezwykłe wahadło zegarowe przy głównym wejściu, zakończone tzw. aniołem śmierci. Herb Kartuz przedstawia głowę czarnego gryfa skierowanego w lewą stronę, ze srebrnym dziobem i czerwonym językiem. Nad gryfem widnieje 7 srebrnych gwiazd ułożonych w półkolu, które dopełniają symbolikę herbu. Pierwsza kartuzja powstała w 1084 roku we Francji. Założycielem był święty Bruno, który wyruszył w podróż do Grenoble, aby biskup Hugon wskazał mu miejsce na budowę klasztoru. Według legendy biskup miał sen, w którym 7 gwiazd wskazywało drogę do tego miejsca. 7 gwiazd w herbie Kartuz pochodzi z herbu zakonnego i symbolizuje pierwszych 7 mnichów, którzy zapoczątkowali historię Kartuzów, i 7 gwiazd ze snu biskupa Hugona. Czarny gryf z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła symbolizuje siłę, władzę, panowanie, waleczność oraz szybkość. Pamiętacie dworzec z 1897 roku, którego wybudowali 10 lat później po włożeniu kolei? W 1945 roku został zniszczony przez wojska w wyniku działań wojennych. W 1953 roku zbudowano nowy dworzec, odbudowano go po prostu i w 2017 roku zmodernizowano i postawiono taki dworzec, jakiego właśnie widzicie do dziś. Szanowni Państwo, stoimy przed lokomotywą kartuzką. Proszę bardzo, tak ona się prezentuje. Mam zamiar pojechać do Kościerzyny, do Muzeum Kolejnictwa, gdzie tam dowiemy się trochę więcej o lokomotywach na Pomorzu. Kontynuując, kartuzskie linie kolejowe były bardzo ważnymi liniami kolejowymi. Otóż w 1901 roku nawiązano połączenie kolejowe z Kościerzyną, dalej stworzono parowozownię i w 1904 roku przez Pruszcz Gdański, przez Kartuzy
można było dojechać aż do Lęborka. W obecnych czasach ta linia jest nieobsługiwana, za co ubolewam, bo bym mógł z niej skorzystać, bo mieszkam po drodze, ale są plany, żeby ją zrewitalizować i wznowić połączenie między tymi dwoma miastami. A w 1910 roku, po uruchomieniu elektrowni wodnej w Rudkach, Kartuzy zostały zelektryfikowane. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku wojsko polskie do Kartuz wstąpiło dopiero w 1920, a dokładniej 8 lutego stworzono tutaj komendę policji polskiej oraz Kartuzy stały się stolicą powiatu kartuskiego. Powiat ten graniczył z powiatem wejherowskim, z Niemcami oraz z wolnym miastem Gdańsk. W 1921 roku wybudowano linię kolejową łączącą Kartuzy z Gdynią Kokoszki. Był to jeden z ważniejszych węzłów podczas wojny celnej z Niemcami, o której wspominałem Wam w odcinku z Gdyni, w poprzednim odcinku, ponieważ Niemcy po wojnie na niepodległą Polskę, drugą RP, nałożyli ogromne cła, a koniunktura na węgiel w Anglii wzrosła, przez co Polacy musieli z południa do polskich portów, do polskiego portu w Gdyni koleją przemieszczać węgiel. I ta linia to była bardzo ważna linia, ponieważ te węglane wagony, które ciągnęła taka na przykład ciufcia, jeździły ze Śląska aż do Gdyni właśnie przez Kartuzy, które mogły dzięki temu rozkwitnąć. W okresie największego rozwoju stacja kolejowa zatrudniała 150 pracowników, a także 30 pracowników straży. Węzeł kolejowy miał również swoją ekipę medyczną, w której pracował m.in. Aleksander Majkowski, wybitny poeta i działacz kaszubski, a prawa miejskie Kartuzy zyskały dopiero w 1923 roku. Idziemy do auta, bo już trochę nam zimno. W latach 1920-1923 wielu Niemców opuściło miasto. Ludność niemiecka, choć stanowiła mniejszość, pełniła rolę elity finansowej i intelektualnej powiatu. 4 września 1939 roku rozpoczęła się okupacja niemiecka w Kartuzach. W chwili wkraczania do miasta Wehrmachtu podpalona została miejscowa synagoga, a licząca 45 osób diaspora żydowska poddana eksterminacji. Walki o Kartuzy rozpoczęły się 9 marca 1945 roku. Przy dawnym poewangelickim kościele świętego Kazimierza znajduje się zrewitalizowany rynek z kolorową fontanną muzyczną, która odtwarza różnorodne utwory muzyczne. Jest to niezwykle urokliwe miejsce. Szczególnie warto odwiedzić to miejsce po zmroku, kiedy poszczególne dysze fontanny są pięknie iluminowane, tworząc niezapomniany spektakl świetlno-muzyczny. Partnerstwa miast to przede wszystkim wymiana doświadczeń i nawiązywanie długotrwałych przyjaźni. Najdłużej, bo już od 25 lat, trwa przyjaźń pomiędzy Kartuzami a niemieckim miastem Duderstadt. Dzięki wspólnym wyjazdom, spotkaniom i wymianie młodzieży mieszkańcy obu miast nawiązały bliskie relacje.
Hejnał Kartus został stworzony w 1998 roku z okazji 75-lecia miasta, a autorem hejnału wyłonionym w konkursie został Waldemar Czaja, kompozytor z Wejherowa. Pierwszym burmistrzem Kartus po uzyskaniu praw miejskich w 1923 roku został Walerian Kubasik, ale został wybrany nie na drodze demokratycznych wyborów, ale konkursu. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za to wspólne zwiedzanie Kartus, stolicy Kaszub. Jest to pierwszy odcinek nagrywany w nowym roku 2025 i mam nadzieję, że w tym roku będą one coraz lepsze, coraz ciekawsze miejsca, coraz więcej historii. Dziękuję, że jesteście. Zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia.